Rok 1887 jest dla naszego archiwum datą niezwykle ważną. Wtedy utworzono bowiem Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Zasoby tego archiwum stanowią jeden z filarów naszego Archiwum Narodowego w Krakowie. Na straży historii Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa 1887-1952. Zasób Archiwum Miejskiego sięga oczywiście czasów znacznie dawniejszych, sięga głębokiego średniowiecza. W wieku XIX miasto postanowiło wyodrębnić to archiwum, stworzyć jednostkę, która będzie zajmowała się porządkowaniem, udostępnianiem tych dokumentów. W roku 1952 nastąpiło połączenie Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa z Archiwum Państwowym. Pomyślne warunki do rozwoju Archiwum Miejskie zyskało dzięki przyznaniu pomieszczeń w kamienicy przy ulicy Siennej 16 na mocy uchwały Rady Miasta z 2 czerwca 1887 roku. Datę tę tradycyjnie przyjmuje się za początek Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Rozpoznana historia nieruchomości przy ulicy Siennej 16 sięga XV wieku. Znajdziemy tu ślady działalności nie tylko urzędów, ale również słodowni i szpitali. Narożny, piętrowy budynek wzniesiono w latach 1761–1763 z inicjatywy księdza Jacka Łopackiego, archipresbitera Kościoła Mariackiego, z przeznaczeniem na szpital dla ubogich. Autorstwo późnobarokowego projektu architektonicznego przypisuje się samemu Franciszkowi Placidiemu. O pierwotnym przeznaczeniu kamienicy przypomina umiejscowiona na elewacji rzeźba z przedstawieniem świętego Rocha, patrona lekarzy. Wnętrze budynku skrywa malowniczy dziedziniec ozdobiony modernistyczną rzeźbą fontanną z czerwonego piaskowca, autorstwa Franciszka Kalfasa, przedstawiającą kraka walczącego ze smokiem. Akta historyczne w umiejętnych rękach. W drugiej połowie XIX wieku władze miasta Krakowa stanęły przed problemem ogromnej ilości dokumentacji przechowywanej w magistracie, zarówno tej starszej dokumentacji, jakby wytwarzanej na bieżąco. Powołano komisję archiwalną i utworzono specjalne stanowisko archiwariusza do rozwiązania tego problemu. W 1890 roku archiwariuszem został Stanisław Krzyżanowski, historyk, wydawca źródeł. Oprócz ciągłego procesu przejmowania dokumentacji, gromadzenia jej w budynku przy ulicy Siennej 16, głównym jego zadaniem było stworzenie podstaw funkcjonowania archiwum. Przedstawił statut przyjęty przez Radę Miejską w czerwcu 1890 roku. W 1917 roku dyrektorem archiwum został Adam Chmiel, historyk kultury, wielki miłośnik i znawca Krakowa. Przyjaciel Adama Chmiela, Stanisław Wyspiański, wykorzystywał zasoby archiwum. Prosił niejednokrotnie Chmiela o konsultacje przy swoich dziełach historycznych. Innym dowodem sympatii Stanisława Wyspiańskiego do archiwum jest oczywiście portret Adama Chmiela, jego autorstwa, jak również zaprojektowane krzesła do budynku czy planowane malowidła w jednej z sal parterowych budynku. Powstające Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa zajmowało początkowo tylko część pomieszczeń. Całą kamienicę w wieczyste użytkowanie objęło w 1906 roku. W jego gościnnych progach powstało i działało przez długie lata Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Oddział archiwum gromadzący pamiątki miejskie od 1909 roku mieszczący się na parterze kamienicy dał początek dzisiejszemu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa. W
1934 roku dyrektorem archiwum został Ludwik Strojek, legionista, postać znana w Krakowie. Trzeba wspomnieć, że poza działalnością archiwalną, początkowaniem zbiorów, m.in. Naczelnego Komitetu Narodowego czy Legionów, brał aktywny udział w życiu miasta. Był współtwórcą i organizatorem pierwszych dni Krakowa w 1936 roku, jak również pierwszego konkursu Chopin krakowski w 1937 roku. Dzięki jego pozycji w Krakowie uzyskaliśmy pieniądze na remont budynku w 1936 roku. Chlubę archiwum stanowią nie tylko zbiory, ale i ludzie, którzy mu patronowali. Profesor Marian Friedberg był ostatnim dyrektorem Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa. Był to człowiek niezwykłej skromności i delikatności, wielki uczony, wychowawca pokoleń archiwistów, do których i ja mogę się zaliczyć. Trzeciego września 1939 roku, po wybuchu wojny II światowej, kiedy dyrektor Strojek łącznie z urzędnikami magistratu musiał się ewakuować na wschód, profesor Friedberg, jego następca, objął obowiązki dyrektora archiwum i jego zadaniem było utrzymać całość zasobu w nienaruszonym kształcie. Krakowskie zbiory archiwalne niemal bez szwanku przetrwały okres działań wojennych i okupacji niemieckiej. W 1944 roku, gdy zbliżał się front, Marian Friedberg oraz Włodzimierz Budka z Archiwum Państwowego przekonali szefa Archiwów Generalnej Guberni Ericha Randta, by nie ewakuować zbiorów do zamku Johannisberg w Sudetach, lecz zabezpieczyć je w klasztorze tynieckim, skąd bezpiecznie powróciły po wojnie do magazynów archiwalnych. Okazał profesor wielką odwagę w 1946 roku, kiedy jego przyjaciel Henryk Milch został aresztowany w archiwum, o czym profesor nie wiedział, że on był działaczem WIN-u. Marian Friedberg dostał rozkaz od władz Urzędu Bezpieczeństwa, że wszystkie materiały WIN-u ma przekazać im. W przeciwnym wypadku oni wejdą sami, będą sobie szukali w magazynach. Okazało się, że były to zgromadzone materiały, które znaleziono przy oficerach grobów katyńskich. Profesor Friedberg postanowił tych materiałów oczywiście nie oddawać. W domu razem z żoną na starym papierze przepisywali różne referaty dotyczące ziem zachodnich i te materiały profesor zaniósł urzędnikom bezpieczeństwa, natomiast materiały katyńskie zostały przepakowane i przeniesione do kurii krakowskiej i tam zostały schowane. Powojenna reorganizacja administracji publicznej zmieniła zasady funkcjonowania krakowskich archiwów. Było wiadomo, że samorządy będą zlikwidowane i tym samym archiwum samorządowe krakowskie, jakim było Archiwum Aktów Dawnych, i profesor w 1952 roku musiał przekazać całość zasobu do łączenia do Archiwum Państwowego w Krakowie. Najosobliwiej archiwum powinno być bezpieczne dla praw całego obywatelstwa i miasta. Początki organizacji Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa. Najważniejsze było zabezpieczenie staropolskich akt miasta Krakowa, które dla badaczy i dla mieszkańców miasta odkrył Ambroży Grabowski, znany i aktywnie działający księgarz, który na początku XIX wieku odkrył te zasoby przechowywane w wieży ratuszowej i robił z nich pracowite wypisy, które przechowywał w tekach, które z czasem też trafiły do archiwum. Grabowski odkrył m.in., że autorem wspaniałego ołtarza w kościele mariackim był Wit z Tworz. Archiwalia staropolskie, wyjątkowo kompletnie zachowane dla Krakowa, ukazują czasy świetności miasta i jego mieszkańców, jak i okresy trudniejsze. Niejednokrotnie te ważne księgi były przez pisarzy urozmaicone nawet humorystycznymi rysunkami, co warto też podkreślić.
Znaczenie zasobu staropolskiego miasta Krakowa znacznie wzrosło, kiedy po II wojnie światowej okazało się, że archiwalia większości polskich miast przechowywane w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie w czasie II wojny światowej uległy całkowitemu zniszczeniu. Archiwum z miejskich w Polsce największe. Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa zgromadziło w swoim zasobie kilka tysięcy dyplomów pergaminowych i papierowych. Stanowią one bogaty zbiór dokumentów miast Krakowa, Kazimierza i Kleparza, instytucji religijnych, kościołów, klasztorów krakowskich i cechów rzemieślniczych. Wszystkie zostały zinwentaryzowane w katalogu dokumentów drukowanym pod redakcją Stanisława Krzyżanowskiego w 1907 roku. Przed ukończeniem druku katalogu dołączono w drugiej jego części dokumenty pochodzące z cennego daru warszawskiego adwokata Edmunda Dilla. Dokument lokacyjny miasta Krakowa, wydany 5 czerwca 1257 roku w Koperni koło Szydłowca przez Bolesława Wstydliwego, daje początek Archiwum miasta Krakowa. Dokument ten nadawał na wzór miasta Wrocławia Krakowowi na zasadzie prawa magdeburskiego samorząd miejski z wójtem dziedzicznym na czele i ławą wybieraną spośród mieszkańców miasta. W dokumencie tym mamy wytyczone założenia urbanistyczne. Dokument ten również daje wytyczne do zabudowy miasta. Kraków, miasto królewskie, zabiegał u władców o liczne przywileje, których mu nie skąpiono. Dla udokumentowania swoich praw przechowywano je w archiwum miejskim. Samorząd miejski starał się również, by rozporządzenia wydane przez Radę Miasta potwierdzane były przez królów dla ich większej wagi. Takim bardzo ciekawym dokumentem jest dokument z 1336 roku, wydany przez Kazimierza Wielkiego, z piękną pieczęcią majestatyczną, czyli dwustronną pieczęcią z królem siedzącym na tronie, a z drugiej strony z orłem polskim, którym to król zatwierdza postanowienia Rady Miasta Krakowa, który zatwierdza przepisy zabraniające wielkich zbytków w okresie uroczystości chrzcielnych czy ślubów, równocześnie zabrania porywania panien i powrotu proskrybowanych do miasta. Dbałość o potwierdzanie przywilejów czy artykułów cechowych przez władców wykazywały również cechy krakowskie. Cechy dość zamożne zamawiały u iluminatorów wyszukane ornamenty swoich dokumentów. Takie piękne zdobienia występują na dokumencie Zygmunta Starego z 1545 roku dla cechu piekarzy krakowskich z przywilejem wypieku białego chleba. Zygmunt August w ozdobnym dokumencie z 1570 roku potwierdził cechowi malarzy i pozłotników artykuły cechowe, czyli prawa i obowiązki tych organizacji rzemieślniczych i ich członków. Wszystkie dokumenty przepisywano w kopiarzach. Do dziś zachowały się 3, z czego 2 w zbiorach archiwum. Kopiarz zwany Grabowskiego z XIV wieku oraz Zygmunta Zaleskiego pochodzący z wieku XVII. Kopiarz Grabowskiego dlatego się tak nazywa, ponieważ do archiwum wrócił ze zbiorami Grabowskiego. I tenże kopiarz bardzo wnikliwie opracował jego wnuk Stanisław Streicher. Oczywiście oprócz staropolskich akt miasta Krakowa w archiwum zgromadzono także akta sąsiednich miast, czyli Kleparza, Kazimierza, Jurdyk i Przedmieść, które do przełomu XIX i XX wieku były osobnymi organizmami miejskimi, a wówczas zostały do Krakowa przyłączone. I później już systematycznie archiwum przejmowało dokumentację władz samorządowych miasta. Oczywiście trzeba tu zaznaczyć, że w dziejach Krakowa ważnym momentem jest okres wolnego miasta Krakowa i tą dokumentację archiwum również posiada. Nawet była specjalna sala, która była nazwana salą senacką od akt Senatu Wolnego Miasta Krakowa.
Dokumentacja wolnego, niepodległego i ściśle neutralnego miasta Krakowa i jego okręgu, niewielkiej republiki istniejącej w latach 1815–1846, zwanej również Rzeczpospolitą Krakowską, po wielu zabiegach trafiła do Archiwum Miejskiego dopiero w 1899 roku. Akta te zawierają księgi, plany, mapy i pieczęcie dotyczące Krakowa, powiatu krakowskiego i chrzanowskiego, w tym drugą konstytucję wolnego miasta Krakowa z 1833 roku, sygnowaną pieczęciami i podpisami reprezentantów trzech państw, tzw. opiekuńczych: Austrii, Rosji i Prus. W archiwum przechowywane były także akta miasta Podgórza, miasta powstałego w końcu XVIII wieku po drugiej stronie Wisły, w 1915 roku połączonego z Krakowem. Tak więc w zasobie archiwum znalazły się archiwalia ukazujące dzieje miasta Krakowa od średniowiecza do XX wieku. Krakowskie Archiwum Miejskie posiadało wciąż rozrastające się zbiory map i planów oraz akt dotyczących budynków przejmowanych stopniowo z magistratu. Wśród zgromadzonych w archiwum dokumentów ważne miejsce zajmują również spuścizny architektów, w tym teki Jana Zawiejskiego, zawierające szereg jego projektów z okresu pracy w Urzędzie Budownictwa Miejskiego. Projekty, których autorem był Jan Zawiejski, zostały przekazane przez jego spadkobierców do Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. W skład tej spuścizny wchodzą głównie projekty budynków użyteczności publicznych i domów. W ostatniej ćwierci XIX wieku Kraków przeżywał swój rozkwit urbanistyczny. W 1888 roku władze miasta Krakowa, czyli Rada Miejska, postanowiła zbudować dla miasta teatr. Trwały dość długie dyskusje co do lokalizacji miejsca. Postanowiono zatem, że nowy teatr powstanie w miejscu dawnego szpitala pozakonnego Duchaków przy ulicy Szpitalnej. Oczywiście ta decyzja wzbudziła dość spore kontrowersje w środowisku krakowskim, jednakże w 1888 roku podjęto ostateczną decyzję o lokalizacji tego obiektu właśnie w tym miejscu. W 1890 roku Rada Miejska podpisała z Janem Zawiejskim kontrakt na wybudowanie budynku nowego Teatru Miejskiego. Gdy budowa teatru była na ukończeniu, przystąpiono do rozbiórki klasztoru i kościoła Świętego Ducha. Przeciw zniszczeniu zabytków protestował sam Jan Matejko, który chciał własnym kosztem odrestaurować świątynię. Jego inicjatywa nie spotkała się jednak z aprobatą Rady Miasta. Rozgoryczony Matejko zrzekł się honorowego obywatelstwa nadanego mu w 1883 roku. Wraz z listem do prezydenta Krakowa Feliksa Szlachtowskiego 23 maja 1892 roku artysta odesłał dyplom i zobowiązał się nie wystawiać więcej swoich obrazów w Krakowie. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa gromadziło również spisy ludności miasta z lat 1850–1921, akta metrykalne, dokumentację szkół i szpitali. Podstawowymi źródłami do poszukiwań genealogicznych, które były już dostępne w Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa i jako podstawowe źródła do tych poszukiwań używane są do dziś, są spisy ludności miasta Krakowa oraz akta stanu cywilnego. Przed sobą mamy jedną z 27 ksiąg spisu ludności z 1850 roku. Jak w tym dokonywać poszukiwań? Jak znaleźć osobę, której szukamy? Najpierw musimy zajrzeć do indeksu i sprawdzić, czy taka osoba w spisie ludności w ogóle występuje, a jeśli tak, to w którym tomie i w którym miejscu tego tomu. Sprawdzając więc daną osobę w indeksie, znajdujemy sobie na przykład tom 5 i z informacji w indeksie wiemy, że ta osoba mieszkała w domu o jakimś konkretnym numerze, w tym wypadku w domu pod numerem 537 według dawnej numeracji, bo mówimy tutaj o roku 1850, więc numeracja domów była inna. I trafiając na właściwe miejsce w tym spisie, znajdujemy na przykład Franciszka Matejkę z rodziną. Jest tu wymieniony oczywiście on, wszyscy jego synowie i córka. Wśród
6 synów Franca Matejko, czyli Franciszka Matejki, znajdujemy jednego, który ma na imię Johann, czyli oczywiście chodzi o Jana Matejkę. Nieomal wszystkie spisy ludności są obecnie dostępne w internecie dla każdego chcącego poszukać swoich przodków, nie ruszając się nawet z domu. Spisy ludności Krakowa były prowadzone co 10 lat. Najstarszy spis pochodzi z roku 1850. Ostatni, który posiadamy i udostępniamy, jest z roku 1921. W internecie dostępne są także akta stanu cywilnego parafii krakowskich, z tym, że w tej chwili jeszcze nie wszystkie. Renoma, jaką cieszyło się Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa, sprawiała, że oprócz archiwaliów stanowiących własność miasta przekazywano do zasobu prywatne materiały i kolekcje oraz powierzano depozyty. W 1923 roku zasób Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa wzbogacił zbiory Naczelnego Komitetu Narodowego, organizacji powstałej w 1914 roku i skupiającej stronnictwa polityczne akceptujące opcję austropolską. W tym samym czasie do archiwum trafił również zbiór legionów, który zawiera meldunki, raporty oraz spisy legionistów, a także Związku Strzeleckiego i Związku Sokołów Polskich. Ludwik Strojek zorganizował również pokaźnych rozmiarów bibliotekę legionową, liczącą ponad 2000 pozycji inwentarzowych. Zarówno akta Naczelnego Komitetu Narodowego, jak również zbioru legionów dają świadectwo ogromnego wysiłku narodu polskiego w tworzeniu własnego państwa. Są to materiały niezwykle ważne, szczególnie w kontekście obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po okresie zaborów. Z pożółkłych tomów archiwalnych wyczarować przeszłość królewskiego miasta. Archiwum jest w momencie przełomowym. Musimy zadbać o dokumenty pergaminowe, papierowe dla przyszłych pokoleń. Jedyną drogą jest digitalizacja i wprowadzenie ich do internetu, tak żeby każdy z korzystających mógł sobie je przeczytać w domu. Dlatego współtworzymy wielki system zintegrowany informacji archiwalnej, a także tworzymy portal Szukaj w archiwach. Dzięki intensyfikacji prac polegających na digitalizacji materiałów archiwalnych w ostatnich 5 latach archiwum zdigitalizowało ponad 1 milion kopii cyfrowych. Wszystkie te kopie udostępniane są w serwisie www.szukajwarchiwach.pl. W ostatnich latach archiwum skanowało m.in. takie zespoły jak Archiwum Miasta Kleparza, Archiwum Miasta Kazimierza oraz Spisy Ludności Miasta Krakowa. Wszystkie kopie cyfrowe powstałe z oryginałów wykonywane są w pracowniach digitalizacji archiwum lub w ramach usług zewnętrznych finansowanych ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Kopie cyfrowe powstałe w ramach digitalizacji mikrofilmów wykonywane są przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Aktualnie w pracowniach digitalizacji Archiwum Narodowego w Krakowie digitalizowany jest zespół Naczelny Komitet Narodowy. W przyszłym roku planowana jest jego publikacja w serwisie szukajwarchiwach.pl. Będzie to około 500 000 kopii cyfrowych. Bez archiwów nie ma przeszłości, ale i przyszłości także. Znaczenie Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa trudno przecenić. Było to jedyne miejsce, Kraków i Lwów, gdzie można było w wieku XIX rozwijać badania polskie dotyczące polskiej historii w języku polskim według naszych zasad. Było ono niezwykle ważnym punktem dla tworzenia się polskiej historiografii, polskiej archiwistyki. Jesteśmy dumni z tego, że w pewien sposób jesteśmy w Archiwum Narodowym kontynuatorami tej pięknej, wspaniałej tradycji, która zainicjowana została w wieku XIX.